Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy ciasto trillicze. Z góry przepraszam za ewentualnie złą wymowę. I parę słów wstępu. W latach 40. XX wieku firma Nestle na opakowaniu mleka skondensowanego umieściła przepis na ciasto o nazwie Tres Leches, czyli 3 mleka. Ciasto to zyskało dużą popularność w Ameryce Łacińskiej, dalej zawędrowało do 2 pozostałych Ameryk, aż po Wyspy Kanaryjskie i w końcu jakimś cudem trafiło do Albanii i Macedonii, a dzisiaj jest ono bardzo popularne w Turcji. No to zaczynamy! I zaczniemy od upieczenia ciasta biszkoptowego, do którego potrzebujemy 5 jajek, 170 g cukru, 210 g mąki pszennej tortowej, 2 łyżeczek proszku do pieczenia i 2 łyżeczek cukru waniliowego lub jednego opakowania cukru wanilinowego. Do miski dajemy 5 jajek, 170 g cukru, włączamy mikser i miksujemy. Musimy się tu uzbroić w cierpliwość i troszeczkę mięśnie wzmocnimy, ponieważ tą mieszaninę tych jajek z cukrem będziemy ubijać dosyć długo. Jeszcze myśmy zapomnieli dodać 2 łyżeczki cukru waniliowego lub jedno opakowanie cukru wanilinowego. I cały czas miksujemy tak około 10-15 minut. To musi być bardzo puszyste, bardzo takie jedwabiste. Oczywiście zmieni kolor. To będzie bardzo napowietrzone. Tak jak mówiłam, u nas to około 13 minut ubijaliśmy. Jak Państwo widzą, proszę zwrócić uwagę na konsystencję, ile tego urosło w tej misce. Odkładamy mikser i teraz łyżką, na przykład drewnianą, będziemy dosypywać 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 210 g mąki pszennej tortowej i będziemy tą łyżką drewnianą albo szpatułką mieszać wszystko ze sobą. Delikatnie, żeby nie pozbyć się tego powietrza, które wtłoczyliśmy. Znowu trochę mąki, znowu mieszamy. Nie zapomnijmy wymieszać boków i spodu, gdzie mąka lubi opadać czy osiadać. Jak wszystko dobrze wymieszamy, bierzemy sobie naczynie żaroodporne o wymiarach około 22 na 32 cm i dzisiaj wyjątkowo będziemy piekli nie w foremce metalowej, ale właśnie takim naczyniem. Dlaczego? Dlatego, że w późniejszych etapach będziemy nasączać mocno to ciasto biszkoptowe. No i wiadomo, w foremce metalowej przyjęłoby smaki, foremka by zardzewiała. Dlatego najlepszym wyjściem jest pieczenie tego ciasta biszkoptowego w naczyniu żaroodpornym. No chyba, że ktoś z Państwa ma foremkę metalową, tych samych rozmiarów co naczynie żaroodporne, to tu upiecze sobie ciasto biszkoptowe, a później będzie kontynuował w naczyniu żaroodpornym. Naczynie żaroodporne wyłożyliśmy papierem do pieczenia, do środka wykładamy naszą masę na ciasto biszkoptowe, wyrównujemy, układamy i wstawiamy do piekarnika i tu będziemy mieli 2 etapy pieczenia. Najpierw 170 stopni Celsjusza przez 10 minut, używając grzałki góra i dół. A po 10 minutach obniżamy temperaturę do 150 stopni Celsjusza i pieczymy przez kolejne 30 minut. Tam patyczek później wbijamy w środek, sprawdzamy, czy ciasto się upiekło. Jeżeli się upiekło, to wyjmujemy na zewnątrz i studzimy. Ono tak troszeczkę opadnie, ale tak ma być. Później musimy to ciasto biszkoptowe wyciągnąć z naszego naczynia żaroodpornego. Myśmy się wspomogli deseczką. Delikatnie, czyli wyjmujemy. Naczynie jest już zimne, więc spokojnie można rączkami wziąć. Bardzo delikatnie zdejmujemy papier do pieczenia. Bardzo dobrze to idzie mojemu mężowi, powolutku. I z powrotem wsadzamy do tego naczynia żaroodpornego. Ono będzie sobie tu czekało. A teraz zajmiemy się sosem mlecznym. I do sosu mlecznego użyliśmy 300 ml mleka, 200 ml śmietanki i kremówki 30%, 200 ml mleka zagęszczonego niesłodzonego i 3 łyżek cukru pudru.
Do naczynia wlewamy 300 ml mleka. Dodajemy 200 ml śmietanki kremówki i dolewamy 200 ml mleka zagęszczonego niesłodzonego. I dodajemy jeszcze 3 łyżki cukru pudru. Tylko musimy wymieszać. I to jest nasz sos mleczny. I teraz tym sosem będziemy polewać nasze ciasto biszkoptowe. Możemy lać od razu z miarki, możemy tak jak my chochelką lub jakiś inny sposób możemy znaleźć. To ciasto musimy nasączyć całą ilością tego mleka. Proszę Państwa, jego jest dużo, nie bać się. To ciasto biszkoptowe wchłonie bardzo dużo tego mleka, a reszta wycieknie pod spodem i tak ma być. To jest prawidłowa reakcja. I zużyliśmy cały sos mleczny. Zostawiamy, przygotowujemy kolejny etap naszego ciasta, to jest bita śmietana. Do bitej śmietany oczywiście potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30% i 3 łyżki cukru pudru. Do miseczki przelewamy 300 ml śmietanki kremówki 30%, takiej zimnej, mocno schłodzonej i ubijamy na sztywno. W trakcie ubijania, kiedy te szpatułki z miksera zaczną zostawiać ślady, dosypujemy 3 łyżki cukru pudru i dalej miksujemy. To musi się bardzo dobrze ubić. Po dokładnym ubiciu odkładamy sobie około 3 łyżki tej bitej śmietany do dekoracji później. A resztę wykładamy na ciasto, takie nasączone ciasto biszkoptowe. Ładnie wyrównujemy, uzupełniamy tam braki. I tak wygląda przygotowane do dalszego procesu, a dalszym procesem jest sos karmelowy. Do sosu karmelowego potrzebujemy 240 g cukru, 1 łyżki masła i 200 ml śmietanki kremówki 30%. Rondelek stawiamy na małym gazie, wsypujemy 240 g cukru, włączamy gaz i mieszamy, czekając aż cukier się rozpuści. Powolutku, cierpliwie. Cukier zmienia konsystencję, jak Państwo tu widzą. Już coraz bardziej jest płynny. Jak zrobi się płynny, dodajemy 1 łyżkę masła. Wszystko mieszamy, żeby to masło się rozpuściło w środku. To zaczyna buzować, jak Państwo widzą. Po połączeniu się składników będziemy dolewać śmietankę kremówkę. 200 ml wlewamy do środka. No i proszę Państwa, tragedia. Zrobiła się bryła. Coś wyszło nie tak. Spokojnie, tak ma być. Śmietanka była zimna, więc ten cukier się zbrylił, ale pod wpływem ciepła i czasu to wszystko się z powrotem rozpuści i połączy. Więc znowu cierpliwie czekamy, aż wszystko się rozgrzeje, rozpuści i połączy. I w ten sposób uzyskujemy sos karmelowy. On się zacznie gotować, to też dobra reakcja. I po doprowadzeniu do zagotowania musimy jeszcze 5 minut pogotować go na ogniu. Mieszając oczywiście, żeby się nam nie poprzypalało, tam nie pozbrylało. Po 5 minutach wyłączamy gaz i zostawiamy karmel do lekkiego przestudzenia. Taki gorący rozpuści nam bitą śmietanę. A jak będzie chłodniejszy i ciut gęściejszy, to utrzyma się na cieście, a nie spłynie po bokach.
Też uważajmy, żeby sos karamelowy nie za bardzo wystygł, bo nie będzie można go w drugą stronę rozprowadzić, bo będzie za twardy. Tak więc odpowiednio przestudzony sos karamelowy wykładamy na bitą śmietanę. Ładnie polaliśmy wszystko z wierzchu, a teraz jeszcze te 3 łyżki bitej śmietany, które odłożyliśmy wcześniej, służą nam do dekoracji. Ciasto trylicze ma takie paseczki. Jeżeli ta bita śmietana będzie ciut za gęsta, można dodać śmietanki, można mleka, tak lekko rozrzedzić. I patyczkiem robimy charakterystyczny wzorek. I ciasto gotowe. Proszę Państwa, ciasto jest rewelacyjne. Potrzeba troszeczkę wysiłku, żeby go zrobić. Przyznam, ale mimo wszystko warte jest swojej ceny. Jest mięciusie, bo jest nasączone tym sosem mlecznym. Z wierzchu karmel. No jak go nie polecić Państwu do spróbowania? Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.